Halo, cześć, witam serdecznie, to Paulina innymi oczami. Witam Was dzisiaj w Dzień Mamy i na początku chciałam wszystkim mamom życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności, przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze, no i dużo cierpliwości do swoich pociech. No i chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj dzwonił do mnie lekarz od Kacpra i powiedział, że powiedziałam, jak sytuacja wygląda. No i przede wszystkim powiedziałam, że Kacper wczoraj miał trochę ciężkie popołudnie, można powiedzieć, bo zdarzają się u niego te fazy takiej złości, tego wszystkiego. No i wczoraj miał dość mocny meltdown. No i opowiedziałam właśnie o tym i przede wszystkim, że to idzie tak falami i są momenty, kiedy przykładowo w ciągu dnia jest ok, a później jest, można powiedzieć, no nie za bardzo, nie za ciekawy, nie może się za bardzo gdzieś tam skoncentrować, jest rozdrażniony. No i wiadomo, no i lekarz powiedział, że musimy zwiększyć dawkę leków na 10 mg. Także z 5 wskakujemy na 10, czyli drugą fazę robimy. Także za tydzień znowu zadzwoni i powie, co jest, po prostu będziemy omawiać, co jest grane. No i tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj jeszcze byłam z Robertem właściwie w Pedy, trochę zakupu jakieś spożywcze się zrobiło. W sumie kupiliśmy to, co właściwie brakowało do jedzenia, tak, bo teraz poniedziałek, w niedzielę są zielone świątki, później w poniedziałek mamy wolne, bo jest święto u nas w Niemczech. Też związane z zielonymi świątkami. No i we wtorek Kacper w ogóle ma wolny, a wtorek to normalny dzień pracy. Robert jeszcze jutro idzie do pracy, bo w sobotę będzie pracować, no ale za to ma poniedziałek wolny. Także jeszcze dzisiaj byłam i korzystając z promocji, które były w Tako, dostałam 4 kupony po 25%, chyba 2,32 i zaoszczędziłam 10 euro na wszystkich rzeczach i kupiłam Kacprowi parę rzeczy, bo mówię, niech ma, dziecko rośnie, trochę większe rzeczy mu kupiłam, żeby miał na zaś, może jeszcze 2 sezony w tym przechodzi, to by było dobrze. Także wyporządkowałam ostatnio u niego szafę i było 1,5 worka ciuchów. No i musiałam to po prostu, bo już dawno u niego porządku w szafie nie robiłam i nie było widać, co on tam ma. Wszystko pomieszane, małe z dużymi i tak dalej. No i kupiłam mu parę rzeczy, ale jeszcze planuję mu kupić taką fajną niespodziankę na Dzień Dziecka, bo Dzień Dziecka też się zbliża, tylko muszę zamówić przez internet. Będzie to koszulka też do ubrania i oczywiście jest ulubionym bohaterem z bajki, bo Kacper zwykle na to patrzy. No i po prostu ja powiedziałam tak, zabawek mu za bardzo nie kupuję, edukacyjnych ma gdzieś tam dużo tych zabawek, więc staram się ograniczyć kupowanie zabawek z tego względu, że ma ich dużo, ma dużo klocków, ma dużo różnych rzeczy, którymi może się właściwie bawić i one tak naprawdę, kiedy nie ma zainteresowania nimi, to one potem leżą i to jest właśnie potem takie uciążliwe. I już po prostu skończyłam z kupowaniem zabawek, bo już ma ten standard na ten wiek i po prostu gdzieś tam bawi się z zabawkami dla po prostu mniejszych dzieci i tak dalej. Po prostu takie konstrukcyjne. On uwielbia klocki, uwielbia Lego, uwielbia Duplo, więc czy drewniane, czy kapla, czy inne klocki. Także on właściwie ma się czym bawić. Gry, planszówki też mamy dość ich sporo, więc nie opłaca się nic kupować. Jak jakoś jeszcze kolejną rzecz do ubrania. Niech się trochę pocieszy, tak jak i my. Po prostu my jesteśmy takimi rodzicami, którzy traktują swojego syna po prostu jaki by nie był. Traktujemy go jak normalnego człowieka. Z tego względu, że widzimy, obserwujemy, że on coś lubi i chcemy mu też dodać. Przykładowo ja lubię, no nie wiem, teraz byłam w kinie z Robertem na Szybkich i Wściekłych 10 i powiem Wam,
musicie zobaczyć sami, ale zaskoczyła mnie końcówka i przede wszystkim dużo efektów specjalnych było, chyba najwięcej niż we wszystkich częściach, jak się to mówi. No i przede wszystkim dość takim fanem jestem już długo, dawno temu i tylko, że tak ucichło, były takie wzloty, upadki tego po prostu i jakiś czas temu też kupiłam sobie wszystkie, w końcu całą kolekcję 9 części na Blu-rayu, bo mówię, muszę to mieć, a ja lubię, jak są jakieś części, które oglądałam i do których właściwie wracam filmów, czyli jak na przykład Harry Potter albo no nie wiem, inne jakieś takie, po prostu ich jest tego więcej, to lubię takie właśnie i potem wracać do tego, czy nie wiem, Piraci z Karaibów albo coś w tym stylu. Także zobaczcie, nawet sobie sprawiałam ostatnio koszulkę. Była na EMP, się tak ten sklep nazywa, internetowy. I ona była z 22 euro przeceniona na 12, czy 22,99 na 12,99, jakoś tak. I to było właśnie z Dodge Charger, z silnikiem właściwie tego Dodge'a Chargera. Także fajna koszulka, fajnie leży, po prostu swoje wymiary mniej więcej znam i wiedziałam, że ona będzie fajnie na mnie leżeć. Lubię koszulki z nadrukami, a w mojej szafie w ogóle totalny remanent zrobiłam i można powiedzieć, jest więcej jakby luzu w tej szafie, wiem co z czym połączyć. Zajęło mi to, jakby Wam powiedzieć, pół roku. Od stycznia robiłam te porządki w szafie właściwie. No i w końcu ogarnęłam ten temat, żeby nie mieć za dużo rzeczy, bo często miałam rzeczy, w których nie chodziłam, albo leżały, albo coś tam i tak dalej. Dlatego w ogóle wolę mieć kilka koszulek, kilka jakichś opcji innych, parę sukienek, dobra, koniec i tyle, tak? Za dużo spodni też mi się nie opłaca jeansowych mieć, no bo kilka par wystarczy. W tych, w których regularnie chodzę, a nie, że po prostu tylko leżą w szafie i mam takie, w których chodzę więcej latem czy wiosną i mam takie, które też chodzę sobie, przykładowo jest zimniej, gdzie idzie tam po prostu pod spodem gdzieś tam getry jeszcze wcisnąć. Także byłam jeszcze w Taku i kupiłam Kacprowi z tych promocji zaoszczędzonych takie oto spodnie z takimi kieszeniami, bo on lubi takie spodnie właściwie z tymi wiązaniami, ale one są o tyle inne. Patrzcie, z takimi fajnymi kieszeniami. Jak to mówią w Niemczech, to są cargo hose. Także przydadzą mu się, są dużo większe, nie są krótkie, więc zobaczymy. Taka fajna koszulka z takim fajnym nadrukiem. Kolejna, będzie fajnie wyglądać, a taki granatowy ładnie wygląda. Akurat jemu będzie pasować. Jakby nie można było mieć koszulki z Pikachu. Mamy takie Pokemony, chociaż Kacper za bardzo nie ogląda Pokemonów, ale fajnie ta koszulka po prostu wygląda. Inne są takie, jeszcze ten Pikachu taki miły w sobie, znaczy się taką minkę ma, ale jest ok, jak najbardziej. Coś dla fanów szybkich samochodów, coś dla Kacpra, bo Kacper ostatnio uwiesił się na YouTubie, żeby oglądać sobie samochody, ogląda sobie jakieś wyścigi, ogląda sobie... Po prostu zaraziłam go tym, bo trochę oglądał ze mną Szybkich i Wściekłych. Tak przez chwilę, bo potem poszedł do swojego pokoju swoje rzeczy oglądać. Pozwoliłam mu zobaczyć wyścig. No i tyle. Tak to mniej więcej wygląda. I też jest na 8-10 lat. Także ona nie była zbytnio droga, bo ona z 5 euro kosztowała. To nie było tragicznie. I powiem Wam, wykonanie jest super, materiał jest super i przede wszystkim czuję tu bardzo dużo bawełny, więc ja 100% bawełnę. Także bawełniana, fajna koszulka. Bardzo ładny nadruk. Także się przyda.
takich rzeczy się przyda i za te wszystkie rzeczy dałam 29 euro z paroma centami. Normalnie bym zapłaciła 39, coś takiego, czy 40 nawet, ale 10 z czymś zaoszczędziłam na tych kuponach, więc bo przyszło ostatnio do mnie pocztą takie oto rabaty. Widzicie, 30, 25, nie, takie miałam rabaty, o, mniej więcej to tak wygląda. I one przyszły do mnie aplikacją i do 20, nie, od 25.05. I akurat miałam 4 rzeczy i na te wszystkie 4 rzeczy był rabat po prostu. Także powiem Wam, opłaciło się, bo normalnie bym nie kupiłam tych rzeczy, ale mówię, dobra, wykorzystam te rabaty, bo później może po prostu nie być takich tanich rzeczy, albo mogę mieć rabaty, ale zupełnie co innego, będzie coś innego znowu wystawione, coś, co niekoniecznie się by mu podobało, bo akurat mam na tyle zdolności obserwowania jego, to wiem mniej więcej, co mu się gdzieś tam podoba, co by teoretycznie wybrał. To jest tak, jak nieraz kupuję mu buty, bo niektórzy rodzice się pytają, jak to jest u mnie z butami, u niego, jak mu kupuję buty. Ja mu kiedyś kupowałam, nadal mu kupuję buty po prostu zaocznie. Często jest tak, że on nie umie wytrzymać w sklepie, ale akurat u nas w mieście mało ludzi do tego sklepu chodzi, więc jest cicho, pusto i zbyt głośna muzyka nie gra i nie ma tego chaosu. Mógłby spokojnie ze mną pójść, ale ja wolę bezstresowo po prostu na spokojnie iść, gdyby miało przykładowo chwilowo fazę gdzieś tam. Po prostu ja wiem teraz, na co go stać w tym momencie, że ma takie fazy różne i boję się po prostu z nim wyjść tak, żeby wejść do sklepu, bo on jeszcze będzie chciał iść tam, a w końcu tam nie będzie chciał iść, weźmie kilo słodyczy i do widzenia. Także nie zamierzam takiego czegoś robić, dlatego idę sobie sama, sprawdzam, jaką ma długość stopy i do tej długości stopy biorę mu po prostu buty ciutkę większe, wiadomo, bo jednak noga rośnie, a ja chciałabym, żeby miał te buty troszkę dłużej w tym sezonie, bo ostatnio bardzo poleciał do góry mi ze wzrostem i bardzo widziałam po ubraniach, że już miał praktycznie rękawy gdzieś dotąd, więc nie za bardzo się to miało jak do noszenia. Także jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie nasz kanał. No i widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć!